Witam serdecznie w części drugiej, zapraszam na pozostałe błędy w naszym crawlu. Kolejnym błędem, o którym sobie opowiemy, jest brak wysokiego łokcia pod wodą. Wysoki łokieć nad wodą, no to wszyscy wiemy, natomiast wysoki łokieć pod wodą to jest może coś, o którym część z Państwa po prostu nie wie, albo gdzieś tam słyszała, nie wie jak wygląda. My sobie teraz pokazujemy sytuację, kiedy tego wysokiego łokcia pod wodą po prostu nie ma. Czyli nad wodą się dzieje, co się dzieje, natomiast ramię nam wchodzi pod wodę, jest bardzo duża dźwignia, właściwie od środkowego palca aż po sam bark. Ramię jest proste pod wodą, wykonuje prostą pracę na wprost. Błąd. I drugi błąd w tym samym filmiku to jest sytuacja, kiedy łokieć nam pierwszy spada. Tutaj tak jakby jest takie ładowanie katapulty. Tutaj byśmy mieli tą łyżkę wyrzucającą kamień z katapulty i tutaj dopiero następuje wyprost. To jest sytuacja przez nas niepożądana, nie chcemy tak robić. Sporo osób tak pływa. Pierwszy spada łokieć, dopiero dalej jest wyprost z dłoni. Tego nie chcemy. A co chcemy? Chcemy skrócić dźwignię, żebyśmy mogli w momencie odepchnięcia wykorzystać jak najwięcej naszych sił, a żebyśmy nie tracili tych sił w pierwszych fazach włożenia ręki w wodę. I jak to się będzie odbywać? Zobaczymy sobie jeszcze tutaj spod wody, jak to wygląda. Warunki nieprzyjazne, trzymałem się tutaj brzegu, więc biodra troszkę opadały, ale mam nadzieję, że widać mniej więcej spod wody tak to wygląda, czyli albo prosta ręka od początku do końca. Jeszcze raz podkreślę, nie mówimy tutaj o osobach, które płyną na prostych ramionach, szczególnie jeśli chodzi o sprint, i opadający łokieć, ładowanie tutaj i wystrzał w końcowej fazie. Tak chyba nie pływa nikt, przynajmniej na wiedzę mi dostępną z osób, które potrafią troszkę bardziej pływać. I teraz, na czym nam zależy? Od boku może troszkę będzie widać, zaraz od przodu myślę, że będzie to lepiej widoczne. Zależy nam na tym, żeby zrobić wysoki łokieć, to znaczy ugiąć go pod wodą. Tylko że nie uginamy go do boku, dlatego tutaj tak średnio widać od boku, czy on jest do przodu, czy do boku ugięty. Zaraz mam nadzieję, że będzie widać to lepiej. Natomiast uginamy go do góry. Zależy nam na tym, żeby troszkę skrócić tą dźwignię. Tutaj tak idealnie by było, jakby na przedłużeniu kości nadgarstka była dłoń, ale tak jak mówiłem już wcześniej, troszkę moje spaczenie treningowe, jestem tego świadomy. Jeśli wszyscy z Państwa pływali tak jak tutaj ja pokazuję, mam nadzieję, że też czuliby Państwo z tego większą radość, jeżeli ktoś ma akurat z tym wysokim łokciem pod wodą problem. I teraz, jak to ma wyglądać od przodu? Do celów takich naprawiających ten problem możemy wykorzystać sobie łapkę, ponieważ im mocniej nacisnę tutaj z przodu, tym bardziej poczuję, że ten łokieć naprawdę mi zostaje w górze i naprawdę jestem w stanie z niego wygenerować troszkę więcej, niżeli jak on by był prosty, albo ugięcie by następowało gdzieś sobie tutaj, by po prostu to wszystko nam uciekało. Więc receptą na brak wysokiego łokcia proponuję wszelkiego rodzaju ćwiczenia na lądzie w momencie, kiedy naciskam na coś, uwidacznia się pozycja, że łokieć mi zostaje w górze. Pilnujemy tego, że nie naciskam w ten sposób, łokieć ucieka gdzieś do boku, tylko tak jakbyśmy chcieli na coś mocno nacisnąć, tak przytrzymać, to idealnie nam ten łokieć w górze się eksponuje i na tym samym nam zależy tutaj pod wodą. Albo w takich warunkach wyizolowanych, jak ja teraz, czyli ramię wchodzi pod wodę, jeszcze raz od przodu zobaczymy, ramię wchodzi sobie w wodę, jest nacisk, mamy wysoki łokieć, dalej przechodzę do odepchnięcia, albo tak jak już tutaj sobie od boku pokazaliśmy, tylko teraz z łapką, to jest dokładnie to samo ćwiczenie, tylko troszkę inna perspektywa. Ok, kolejnym błędem, ten by był moim faworytem w top 3 najczęściej popełnianych błędów, jest brak wytrzymania ramienia z przodu w momencie, kiedy chcemy nabrać powietrze. Jak to wygląda? No mniej więcej wygląda właśnie w ten sposób. Starałem się bardzo to w jakiś tam sposób pokazać. Jesteśmy w tej pozycji, jedno ramię wykonuje fazę podwodną, jedno fazę nadwodną i teraz co się tutaj stało? Brakuje nam przedłużenia linii ciała, brakuje nam jakiegoś momentu takiego, żebyśmy mogli się
wesprzeć troszkę na tym ramieniu z przodu. Przez dość długi okres czasu nasza głowa przyjmuje wszelkiego rodzaju opory związane tutaj z wodą. Jeśli to ramię byśmy byli w stanie wytrzymać dłużej z przodu, problem powinien być dużo mniejszy. Wytrzymajmy troszkę, to zaraz może sobie pokażemy jeszcze te błędy, popodziwiajmy. Raczej nie chcemy doprowadzać do takiej sytuacji. Tak, to już było troszkę lepiej niż w poprzednim wydaniu. Ale jeszcze do tego momentu to ramię spokojnie mogłoby być dużo wyżej względem wody. Głowa mogłaby być bardziej przyklejona do ucha i po prostu dużo by nam było łatwiej, kiedy ta woda by nam się o czachę nie rozbijała. Więc co możemy sobie z tym zrobić poza samą świadomością, żeby tak nie było? No możemy sobie przede wszystkim zrobić takie ćwiczonko, tak jak przed chwilą powiedziałem. Po prostu mamy świadomość tego, że wytrzymuję dłużej ramię z przodu. I tym momentem, do którego mogę je śmiało wytrzymać, jest sytuacja, kiedy naszą dłoń zobaczymy na linii wzroku. Jest to dobry pomysł, żeby już zacząć pomalutku to ramię wpuszczać w dół, ale nie musimy się jakoś z tym mega spieszyć. Za każdym razem, kiedy zanim ręka mi dojdzie do wody, zacznę zabierać drugą, otrzymam cały krał, nie będzie to dokładanka. Dokładanka by była, kiedy by nam się dwie ręce spotkały z przodu, wtedy mamy dokładankę. Możemy sobie płynąć takim, szczególnie do takich celów szkoleniowych, tak zwanym kraulem australijskim, czyli takim typowym dla Australijczyków stylem, którzy pływają na dłuższych dystansach, czyli większe poleganie na pracy nóg. Ramiona się zmieniają, owszem, ale dość długo mogą nam wypoczywać. To ramię, które jest z przodu, poza tym, że jest troszkę napięte, również wypoczywa, podczas gdy mogłoby już śmiało sobie tam przegarniać tą wodę do tyłu, czeka na drugie i dopiero następuje zmiana. To, co tutaj też można zaobserwować, to jest to, że ciągnę właściwie ramię prawie że do samego końca, to o czym sobie wtedy mówiliśmy jako błąd. Jeszcze raz powtórzę, naleciałości treningowe, jestem tego świadomy. Zwracamy tutaj uwagę na troszkę inne rzeczy. Zwracamy sobie tutaj uwagę mianowicie na to, żebyśmy wytrzymali to ramię jedno z przodu i dopiero jak to nam zajdzie tutaj, to zaczynam zabierać. I problem, który sobie pokazaliśmy przed chwilką, czyli ten, że bardzo jesteśmy wystawieni na długotrwałe ustawienie, że głowa jest z przodu i ona przyjmuje nam główne opory, po prostu może nam dość szybko minąć. Takich sytuacji raczej chcemy unikać. Ok, przedostatnią rzeczą, o której sobie powiemy, jest ustawienie dłoni pod wodą w taki sposób, żeby nam było lżej przegarniać, albo powinienem powiedzieć przecinać wodę, ponieważ dość częstym problemem, i to szczególnie widać u osób, które wydaje nam się, że dobrze płyną, póki nie spojrzymy pod wodę, wykonują dużo ruchów, a te ruchy niekoniecznie je przesuwają do przodu. Jest takie ustawienie dłoni, gdzie w tej końcowej fazie, w fazie odepchnięcia, gdzie powinniśmy jak największą energię sobie wygenerować, która nas przesunie do przodu. Przez takie ustawienie dłoni doprowadzamy do sytuacji mniej więcej porównywalnej z nogami, o których sobie dzisiaj mówiliśmy, czyli po prostu przecinamy wodę. Częsty błąd, często bardzo trudno do niego dojść, że to jest rzeczywiście taki błąd do momentu, kiedy, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu nie spojrzymy pod wodę. Więc polecam samemu się nagrywać pod wodą, polecam jak mamy jakieś zajęcia komercyjne z trenerem, z instruktorem, również raz na jakiś czas poprosić o nagrywanie pod wodą. Może się naprawdę przydać i może pokazać, rzucić po prostu nowe światło na po prostu rzeczy, które wydawało nam się, że do tej pory wykonywaliśmy w prawidłowy sposób. I tutaj jeszcze raz uwidocznienie tego, jak to wygląda z tyłu. Ta dłoń powinna być całą powierzchnią zwrócona w kierunku wody i całą swoją powierzchnią tą wodę po prostu przegarniać za siebie, a nie przecinać, ponieważ, no tak jak mówię, pozbawiamy się fazy, która w największym stopniu powinna nas przesuwać do przodu. I tutaj mamy to jeszcze pokazane z perspektywy z boku, jak moglibyśmy to sobie naprawić. Moglibyśmy założyć łapkę. Łapka bardzo podobnie jak płetwy w
tym ćwiczeniu naszym poprzednim jest nam w stanie po prostu uzmysłowić, że jeżeli będziemy ciąć wodę, na pewno będziemy to czuć, jeśli mamy łapkę, natomiast jeśli uda nam się jedno, drugie albo trzecie odepchnięcie w pełni, również poczujemy, że nas dość mocno powinno przesunąć do przodu. Więc tutaj łapki jak ulał mogą pasować i na pewno dużo dobrego mogą nam zrobić, jeśli chcemy akurat tego problemu się pozbyć. To jeszcze to samo, tylko że też od tyłu. Już teraz nie przecinam wody, tylko całą powierzchnią, tutaj mam łapkę, więc jeszcze większą. Odpycham wodę za siebie i jestem gotowy do wykonania ponownie jeszcze raz tego samego ruchu. Ok, i ostatni element, o którym sobie dzisiaj opowiemy, jest to odklejanie ucha od ramienia w momencie płynięcia kraulem. Coś, co się łączy nam troszkę z tym punktem 8, czyli tam było po prostu zabieranie wcześniej ramienia, ale to jest jeszcze inny problem. Jeżeli już nam się uda przyzwyczaić kogoś do płynięcia takim, nazwijmy to, kraulem australijskim, wtedy jeszcze jeden problem nam się może pojawić, mianowicie taki, że w momencie, kiedy nabieramy oddech, ucieka nam ucho od ramienia. Czasem może być to spowodowane tym, że po prostu to ramię jest troszkę za głęboko i jeśli byśmy chcieli do końca trzymać pozycję, że jest ucho przyklejone do ramienia, po prostu by nam nie starczyło kombinowania z pozycją ust, jak mielibyśmy nabrać ten oddech, albo wręcz może być to czasem przyzwyczajenie, jest taki oddech, powiedzmy, u mnie tego nie widać, ale również z tym powiązany, taki do boku, trochę do przodu, naleciałość z płynięcia cały czas na samych nogach z deską, oddychanie góra, dół. Jest to dobre ćwiczenie, natomiast jeśli zależy nam na tym, żeby na przykład szlifować taki styl jak kraul, gdzie mamy do czynienia z oddechem bocznym, zalecam dość szybko rezygnować z takiego ustawienia oddycham góra, oddycham dół i skupić się na tym, żebyśmy oddychali raz na prawą, raz na lewą stronę. Może być pomocne w tego typu problemach. A stricte omawiając to, co tutaj widzimy, ramię troszkę nam zaczęło padać pod wodę, ale nawet jakby nam nie zaczęło padać pod wodę, to często po prostu mamy taką przypadłość, u niektórych nam się po prostu pojawia, gdzie to ucho jest odklejane od ramienia. I co my możemy z tym zrobić jako instruktorzy albo jako sami ze sobą, jak możemy to naprawić? No znowu możemy wrócić do starej, dobrej deski. Trzymam sobie deskę, która jest przedłużeniem, taką bezpieczną ostoją naszego ramienia z przodu. Mamy pewność, że to ramię nam w tym czasie nie tonie. Możemy się tylko i wyłącznie skupić na tym, że z takiego ustawienia 0, czyli wpatrzenia wzroku centralnie pod siebie, zależy nam na tym, żebyśmy skręcili sobie głowę o 90 stopni do boku, nabrali oddech i wrócili z powrotem pod wodę. Łatwe ćwiczenie, możemy je sobie stopniować jak każde ćwiczenie z deską, w taki sposób, że będziemy po prostu zmniejszać wyporność tej deski, aż sobie z niej zrezygnujemy, próbujemy to samo popłynąć sobie później bez deski. Możemy również użyć płetw, bo ciężko nam się będzie w takiej pozycji utrzymać, później zabrać płetwy, dorzucać cały styl, po prostu jak każde inne ćwiczenie sobie progresować. Tu już mamy zabraną deskę, nie ma płetw, ramię jest z przodu, nabieram sobie oddech do boku, wracam z głową do patrzenia się na dno i dorzucam już sobie ręce. Mam cały kraul z oddechem na 2, z oddechem na 3, na 4. Stopniujemy w zależności od tego, jak jesteśmy zaawansowani albo jak zaawansowany jest nasz podopieczny. I jest cały kraul, nabieram oddech, mniej więcej pozycja jest taka sama jak przed chwilką w tych izolowanych ćwiczeniach. Ramię zostaje mi z przodu, ucho jest przyklejone, głowa jest nisko nad wodą, ramię nam tutaj wraca, wymieniają się i śmiało możemy płynąć sobie dalej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Nie był to na pewno ostatni odcinek z serii, gdzie będziemy sobie analizować najczęstsze błędy. Kolejny z kolei, że tak powiem, pojawi się, jeśli chodzi o grzbiet. Troszkę w innym wydaniu, troszkę mniej błędów. Bardziej postaramy się zwrócić uwagę na to, co zrobić, żeby nim płynąć lepiej, niżeli pokazywać błędy, ale kilka na pewno się pojawi, ponieważ no dość często jak płyniemy grzbietem, to mamy taką przypadłość, że po prostu nie wiemy, gdzie płyniemy, ale o tym sobie porozmawiamy następnym razem
Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następną środę. Cześć!